Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu, w którym dzięki uprzejmości firmy TID Radio zaprezentuję ten widoczny tutaj mikrofonogłośnik bezprzewodowy Bluetooth. Link do przedmiotu i do danych znajdziecie w opisie filmu. A więc zaczynajmy. Mamy tutaj ten zapakowany jeszcze mikrofonogłośnik. Tak wygląda opakowanie. No i zajrzyjmy do środka, co tam mamy. No pewnie to co na zdjęciach. Instrukcja standardowo w języku angielskim tylko. Ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że zawsze zachęcam do przejrzenia instrukcji. Ja wiem, że ona jest po angielsku. Dostęp do polskich jest praktycznie nieistniejący, ale w dobie sztucznej inteligencji zawsze coś takiego można sobie raz, dwa przetłumaczyć. Ja, nieważne jakbym znał urządzenia, przy każdym nowym zawsze do instrukcji zajrzę, bo czegoś można się dowiedzieć, a często też można uniknąć uszkodzenia przez pomyłkę czy nieznajomość jego funkcji. W opakowaniu mamy mikrofonogłośnik, już go wyciągam. No jak widać malutki w sumie, mieści się na dłoni. Cały można ścisnąć. Tutaj mamy drugą część włączaną zapewne do radiotelefonu, o tym za chwilę. I na końcu, na dnie, kabel do ładowania USB ze złączem USB-C. No i jak zwykle smycz do przyczepienia sobie tego mikrofonogłośnika. Odłóżmy to na bok. No i teraz zajrzyjmy sobie spokojnie na to urządzonko. No, mamy mikrofonogłośnik malutki. Z boku widoczny przycisk PTT. Dwa przyciski CH+, CH-, czyli tak jakby kanał plus, kanał minus. Volume plus, volume minus, czyli głośność i wyłącznik. Tutaj klips do paska, do koszuli, gdzie tam byśmy chcieli to przyczepić. Jest on tak w wersji, nie jest w wersji tak jak niektóre mają, że na środku są zamontowane i można to obracać. Tutaj jest na stałe, także nie zmienimy jego położenia, po prostu sobie różnie możemy przypiąć. No i część tak jakby podłączana do radiotelefonu. Wyłącznik, dwa guziki plus minus. I oczywiście zarówno tutaj, jak i tutaj mamy złącze USB do ładowania. Tutaj przykryte, tutaj już jest odkryte. Jakie funkcje i możliwości tutaj mamy w tym malutkim sprzęcie? No wiadomo, jest to mikrofonogłośnik, a więc służy do odsłuchu i nadawania, łącznie z guzikiem PTT, by się nie musieli trzymać radiotelefonu. Jest bezprzewodowy, a więc w tym momencie jest to wygodne, że radio możemy mieć w dowolnym miejscu, na przykład przy pasku, czy jak na rowerze jedziemy, możemy gdzieś tam sobie je zaczepić na ramię, dodatkową anteną, a tutaj mikrofonik przypinamy sobie do koszuli i w każdej chwili możemy z niego skorzystać. A teraz sprawdźmy, jak to funkcjonuje. Na początek bez tego zestawu, o tym będzie za chwilę, w połączeniu z radiotelefonem tej samej firmy, czyli TID Radio. Włączymy radiotelefon. Welcome. Jest już włączony. No i teraz włączę mikrofon Power on. i zobaczymy, co nam się zadzieje. Na razie nic się nie dzieje. No i to normalne. Wchodzimy w menu Menu. ustawienia Bluetooth. Bluetooth pairing, czyli parowanie. I zobaczmy, czy mamy już tutaj. Tak, tutaj już jest. Bluetooth connected. I słyszeliście, jedno i drugie się odezwało. Oczywiście zanim tutaj to jest możliwe, przy pierwszym razem trzeba sparować, bo to urządzenie będzie jako nowe. Ja już to w testach robiłem i mam to sparowane, więc możemy sobie tutaj używać. No i co? No i mamy urządzenie działające, tak. Mamy tutaj możliwość odsłuchu. Ja wejdę na częstotliwość tutaj w drugim VFO, czyli częstotliwość pasma lotniczego. Tak naprawdę to jest w tej chwili jedyne, gdzie coś się dzieje. Zaraz zobaczymy, czy coś usłyszymy. No i słyszycie, że dźwięk jest. Teraz zobaczmy tutaj regulację. Jak widzicie, pokrętło głośności nie działa, czyli pełna regulacja głośności jest przyciskami
ciszej i głośniej na mikrofonogłośniku i guziki channel plus, channel minus. Wydawałoby się, że powinny służyć do przełączania tutaj kanałów czy częstotliwości. Niestety te przyciski nie funkcjonują jeszcze w obecnej chwili. Być może jak zostanie zmieniony firmware, będzie taka opcja. Tutaj w instrukcji i producent podał mi, że no niestety one nie funkcjonują. Mają jedną inną funkcję, którą można wykorzystać w zupełnie innym zastosowaniu. O tym opowiem troszeczkę później. No i mamy pełen komplet sparowane, nie trzeba nic podpinać. Oczywiście też, tak jak tutaj widać, załącza się nadawanie. Także w pełni ten zestaw funkcjonuje. Jedyna uwaga, co mnie tak troszkę zdziwiło, w momencie, jeżeli mamy wyłączony tutaj mikrofon i jesteśmy na głośniku tylko, Bluetooth disconnected. to no mamy dźwięki, prawda? 1, 4, 5, 0, 0, 0. Czyli mamy ten prompt, mamy tutaj wszystkie inne rzeczy. Każde wciśnięcie klawisza czegokolwiek słyszymy. W momencie, jak jesteśmy spięci z mikrofonem, tutaj też pewnie będę musiał ręcznie, zaraz zobaczymy, czy on się sparuje, ale Channel mode. Frequency mode. Menu. Bluetooth connected. no i teraz jesteśmy podpięci i słyszycie? Właściwie nie słyszycie. Te wszystkie dźwięki z tego mikrofonu głośnika już się nie wydobywają. No dla mnie troszeczkę to błąd, bo ja bym chciał słyszeć, jak niechcący na przykład się coś naciśnie, czy jak tutaj przestawiam, no to chciałbym mieć potwierdzenie, że rzeczywiście to wykonałem. Więc w tym momencie to funkcjonuje tylko jako transmisja dźwięku dla głośnika i z mikrofonu do radia. Nie wiem, czemu tak to zostało wykonane, jeżeli chodzi o to urządzenie. Być może w następnych wersjach to będzie zmienione. Ja postaram się tam ten temat opisać i być może producent weźmie to pod uwagę. Uważam, że te dźwięki powinny być. I to jest praca taka podstawowa na mikrofonie TID Radio z radiotelefonem TID Radio, czyli tej samej firmy i nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych tutaj dodatków. A teraz zobaczmy, czy i jak uda się współpracować z urządzeniami innych marek, gdzie bezpośrednie połączenie po Bluetoothie nie jest możliwe. I na początek taki zestawik z Nardia, które znacie z innych prezentacji. Rzućmy sobie szybko pasmo PMR. Słychać. No i cóż, no podepnijmy teraz ten zestaw do radiotelefonu. Pasuje jak ulał. Włączmy sobie ten nadajnik i włączmy sobie mikrofon. Power on. I nic się nie zadziało, bo urządzenie pewnie wcześniej sparowałem z czymś innym. Zaraz zobaczymy, mam tu guzik plus, było podane, że przytrzymując go powinien się sparować, ale też się nic nie dzieje. Wyłączę. Jeszcze raz włączę, zobaczymy. Bluetooth connected. Aha, czyli w tą stronę od razu się połączyło. Także już widzicie, że jak włączyłem odwrotnie, to się nie chciało, teraz się połączyło. No cóż, być może tak to działa. W instrukcji na ten temat aż takich informacji nie ma. No jesteśmy podpięci. 9, 8, 7, No i teraz widzicie, słyszycie, że zmieniając w radiu 9, 8, 7, 8, z głośnika, to słychać. No nie dziwota, bo on odbiera tylko to, co jest na tym wyjściu głośnikowym, słuchawkowym, no i przekazuje po Bluetoothie do mikrofonu. Tam była już taka wewnętrzna komunikacja. Raz, dwa. Pogłośmy trochę. Raz, jeden, dwa. Raz, dwa, trzy. Oczywiście jak tutaj też będziemy pogłaszać w radiu, to i to mikrofonu głośniku będzie się nam ściszało. Oczywiście, no nie będę teraz mówił przez radio, tutaj działa to na zasadzie bramki, można powiedzieć. Jeżeli jest przekroczony pewien próg, to zaczyna nadawać i tutaj słyszymy. Jeżeli jest bardzo cicho,
no to w tym momencie tutaj nic się w tym mikrofonogłośniku nie pojawi. Także to akurat no inaczej nie może działać. A w drugą stronę zobaczmy, czy jak będziemy nadawać, czy w tym radiu usłyszymy. Raz, dwa, trzy. 1, 2. Raz. No i tutaj ta bramka mocno jest wyczuwalna. Raz, 2, 3. Nie wiem, czy to halo. Raz, 2, 3. Nie wiem, czy to usłyszeliście. Jak pojawia się szum i potem znika, czyli ta bramka się otwiera tutaj, jeżeli chodzi o mikrofon. No i tak to powinno działać. Teraz jeszcze zrobimy bez mikrofonu próbę. Raz, 2, 3. No, jest dużo głośniej. Także tak, tutaj troszeczkę cicho to chodzi, no ale tak to funkcjonuje. I teraz jeszcze zobaczmy tutaj próbę na innym zestawie. Też radio zapewne Wam znane, też je prezentowałem. Włożymy sobie to tutaj. Radio się załączyło. A połączę jeszcze raz w ten sam sposób, czyli najpierw tą część, potem tą część. Power on. Bluetooth connected. No i się połączyło teraz. Także nie wiem, czemu to wtedy nie chciało zadziałać. No tutaj nie za bardzo mam na co się ustawić, żeby cokolwiek odebrać. No i teraz taką samą próbę zrobimy z drugim radiem identycznym. Raz, 2. Raz, raz. 1, 2. Raz, 2. I w drugą stronę, czyli z mikrofonu nadajemy. I raz, 2, 3. 1, 2. Raz, 2, 3. To jest z mikrofonu głośnika. Troszeczkę się tutaj zabudzam. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. I tutaj jest z radia bezpośrednio, bez mikrofonu głośnika. No słyszeliście zapewne dużą różnicę, także ta transmisja Bluetooth i obróbka dźwięku, dźwięk tutaj nam zmienia, ale funkcjonalność jest dobra. Jeżeli chodzi o odsłuch, myślę, że działa lepiej niż jeżeli chodzi o część mikrofonową tutaj. To takie moje wrażenie, ale to już każdemu może to inaczej tutaj do ucha przypaść. Ja pokażę Wam jeszcze jedną, nazwijmy to funkcję, niezwiązaną tutaj z radiotelefonami i to, co dostałem informację, do czego można wykorzystać te przyciski Channel 1, Channel Plus, Channel Minus, które normalnie jeszcze nie funkcjonują. No i do czego to można wykorzystać? Do podłączenia się z telefonem. I tutaj to funkcjonuje. I funkcjonują te guziki Channel Plus, Channel Minus. A jak funkcjonują? Funkcjonują po prostu w układzie na przykład Spotify'a, gdzie zmieniają po prostu utwór, jaki w danej chwili odbieramy. Także do czegoś takiego możemy też wykorzystać ten mikrofonogłośnik. I powiem Wam, że jak na taki malutki głośniczek do takiego sobie spokojnego słuchania nawet się nadaje i tutaj całkiem fajnie funkcjonuje. Power off. Wyłączyliśmy. Dane takie, powiedzmy, techniczne z prób, które robiłem, jeżeli chodzi o ten nadajniczek, który podłączamy do radiotelefonu, każdego radiotelefonu z typowym złączem, nazwijmy to kenwoodowskim, czyli no pewnie 90% radiotelefonów, jakie macie, to coś takiego posiada, więc do każdego radiotelefonu będzie to pasowało i to jest plus tego rozwiązania. Czas pracy tego nadajniczka około 9 godzin, tak u mnie wyszło. Ładowanie pół godziny, może ciuteńkę dłużej. Tak to na mojej standardowej ładowarce to wychodziło. Także 9 godzin, no uważam, że dosyć długo. Tutaj przetestowałem podczas 3 ładowań tego, czyli 27 godzin i jeszcze bateria działała. Także pewnie chodzi dłużej niż te 27 godzin, no ale zapewne bateria tutaj jest większa. Jak same gabaryty są większe, więc i pojemność baterii też większa, więc pozwala na więcej. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten zestaw. Co ponadto? Ponad takie zwykłe użytkowanie, jeżeli chodzi o funkcję mikrofonogłośnika,
spełnia to dodatkową też funkcję, której Wam w tej chwili nie pokażę. Jak mi się uda zaprogramować, właściwie wgrać do telefonu oprogramowanie, to zrobię osobny materiał. Może on służyć do komunikacji Bluetooth, ale danych i do programowania kompatybilnych radiotelefonów poprzez aplikację od Master. I w tym momencie podłączamy to do radiotelefonu, nie tylko TID Radio, bo do TID Radio nie musimy podłączać, bo możemy bezpośrednio Bluetoothem, ale do jakiegoś radiotelefonu, który znajduje się na liście od Master, a nie ma Bluetootha i możemy sobie to programować. Także jest taka dodatkowa funkcja i jest ona tutaj opisana, czyli funkcjonalność jako bezprzewodowy programator. Lista pokazuje tutaj, jakie modele są wspierane, także wiele ze znanych radii tutaj jest. No i oczywiście cała instrukcja, jak ściągnąć od Master, zainstalować i używać. Ale tak jak powiedziałem, to być może pokażę Wam w osobnym filmie, jak uda mi się tutaj to wszystko zainstalować i będzie funkcjonowało. A na tą chwilę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o to urządzenie, bo tutaj przecież dużo więcej na ten temat powiedzieć się nie da. Zaletą jest to, że współpracuje z każdym radiotelefonem, który posiada takie złącze i zapewnia zarówno odsłuch, nadawanie, dźwięk z mikrofonu. Oczywiście sterowania nie, w żadnym radiotelefonie, nawet na razie w radiotelefonie TID Radio, to co widzieliście, to być może się pojawi później. Dźwięk z głośnika całkiem przyjemny, dobrze się tego słucha. Z mikrofonu, sami słyszeliście, troszeczkę jest jednak inny niż z radiotelefonu. Zostawia troszeczkę do życzenia, ale do takiej pracy chwilowej w różnych warunkach w zupełności się nadaje. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że te informacje były na tyle przydatne, że pomogą Wam zdecydować, czy chcecie takie urządzonko zanabyć, czy nie. Ale to już jest do Waszej decyzji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych filmów, do subskrypcji, kontaktu ze mną przez Facebook, Telegram, e-mail. Dziękuję za uwagę i do kolejnych.